Tu mam, słuchajcie Państwo, kilka odmian, o których opowiem bliżej. Zaszczyt wielki mam posiadać je. Dostałam w prezencie taki katalog, który prezentuje odmiany arbuzów firmy Zki, węgierski producent, oraz Innova Seeds ze Stanów Zjednoczonych. Jest tu na temat odmian Crimson Sweet, producer, tak, i hybrydy Tatum, Texas, Monroe, Blakey, Avalon. To są nadane nazwy. Wcześniej posiadały numery. Gdy pozytywne testy przeszły numery, to dostały nazwy odmian. I teraz za pomocą elektronicznego tłumacza przetłumaczę ciut o odporności na choroby tego, co ja mam. Chociaż może po kolei polecimy, żebyście wiedzieli. Crimson Sweet. Ja mam jedyną sadzonkę Crimson Sweet, ale nie z tego źródła, z którego otrzymałam te odmiany. To jest jedyna sadzonka Crimson Sweet. Nasiona kupione u nas w Polsce. Ja nadałam numerację 130C tej odmianie. Teraz odmiana Producer z Innova Seeds, Stany Zjednoczone. 4 nasiona wysiane, 4 wykiełkowały. Teraz Tatum, tego nie dostałam. Texas, ten mi nie wykiełkował. A teraz Monroe, czyli jedyna. Miałam tylko kilka nasion, zostawiłam, zdaje się, że 1 lub 2 na przyszły rok. Gdybym już miała nie mieć tego. No i właśnie wszystkie sadzonki, które rosną, różne odmiany, nawet z ukraińskiego sklepu, z litewskiego, mają bardzo słabą siłę wzrostu w tych doniczkach. Czyli Monroe, Innova, Blakey i tu mam 3 sieweczki. Podobny wzrost. W typie Sugar Baby. I z tego, co wymienione jest w katalogu, mam Avalon. Spójrzcie, co się dzieje z donicą tego typu. Przecież to chyba grzyb jest. I to muszę gdzieś w odrębnym miejscu w ogóle wywalić. Przede wszystkim tą donicę. Obejrzeć pozostałe. Także, ale to był test w tym roku. Ktoś mi powiedział o tym, więc też tak sam ktoś zrobił, więc chciałam spróbować. Ale i pleśni widzę się zbiera. Spójrzcie Państwo. No szok. Trzeba wybrać co lepsze. Także zamykamy mój skarbczyk info i jedziemy dalej. Marko, kiedyś zapytałeś, ja Ci jeszcze nie odpisałam. Sorry kolego, przepraszam, ale sam wiesz, robota, nie? I Państwu też bardzo przepraszam Państwa, że nie odpisuję. Albo z opóźnieniem dużym, no bo nie mam, no kiedy, tak, roślina nie czeka, człowiek pracuje, zmęczony jest. No więc dobra, zapytałeś kiedyś, czy widzę różnicę po zastosowaniu tej trichodermy, czyli tych dobrych grzybów, które zwalczają przyszłe grzyby złe. Ja zastosowałam tą trichodermę tylko przy pierwszym wysiewie, czyli 16-17 kwiecień. Tylko. Pokazywałam w filmie i na taką ilość, czyli takie 4 skrzynie plus jeszcze parę palet, 2 lub 3 sadzonki trafiły się, które miały... Dobra, gdzie to pokażmy na czymś wyraźniej. Które miały u nasady ziemi już zgniłe łodygi brązowe, zgniłe. No, 2-3 sztuki. Kolejnych dosiewów nie robiłam już tym preparatem, aczkolwiek on jeszcze jest i on pewnie już nie ma żadnych mocy lub bardzo słabe działanie, ponieważ należało go w ciągu, czekajcie, chyba doby zużyć. Tak. Więc już nie robiłam tym, ale wykorzystam go do podlewania. Może nie zaszkodzi, może pomoże. I nie widzę różnicy. Jak na razie, ale tu
zbyt mało czasu, zobaczymy w sezonie. Natomiast teraz, jak pokazywałam tą doniczkę z grzybem, no bo to jest na pewno grzyb, nie jestem spec, ale no na logikę, to warto zapamiętać na przykład tą sadzonkę Avalon. Ja mam ją tylko jedną, jedyną. Nie mam więcej. Czy uchroni przed grzybem tą sadzonkę, czy nie ten preparat? Ale to taki teścik. Jak nie zapomnę, to sprawdzę. W każdym razie na dzień dzisiejszy takim doniczkom mówię nie i basta. I teraz mam robotę, bo jak je oglądam bardziej, to widzę, że są w tragicznym stanie i będę musiała wyciągać, wyrzucać. Bez sensu tego wszystkiego, ale to są testy. Tu macie Państwo wspaniałe Mirsini z Litwy, Arbuzus eklos. No i takie różne. To co ja się biorę? Zasadzenie, zagrupowanie tego wszystkiego. I działamy. Nie chcę, ale muszę. Nie. Chcę. A któż tak mówił? Pamiętacie pewnie Państwo, co bardziej w cudzysłowie powiem, dojrzali. A jeszcze tutaj miałam taki miks Trizza Tri Bogatyria i miks przeróżnych odmian. Ja sobie kolorystycznie nasionka pogrupowałam, wiecie, licząc, że dobrze trafiłam, że będzie różnorodność. Ale to zobaczymy. To samo swietły i szerbet. Tu były 4 białe nasionka, 3 wykiełkowały. Tu były malutkie, ciemne, 4 nasionka, 3 wykiełkowały. Tu jest dzień i noc, day and night. 3 nasionka wykiełkowały z 6. I 4 nasionka z 5. No zobaczymy. To już będzie w innej lokalizacji. Femow Saskatchewan, japoński biały z Kauflandu. Surprise, Marko, twój. Pozdrawiam. Paweł, no nadal ten nasz, mój, że tak powiem, chrzestniak, nazwę nadaliśmy z kolegą Jupiter, bo kolega zakupił go w sklepie. Był przepyszny. Jak go nazwać? Nadaliśmy razem nazwę. Tak, a Surprise potrafi robić niespodzianki. W końcu to niespodzianka. Sugar Eloy, Run z różnych lat moich zbiorów, bo oryginału już się nie udało mi zebrać. Do dzieła powodzenia Państwu życzę i znajdujcie radość w tej uprawie, w ogóle wszelkich rzeczy. Pogrupowałam nieco sadzonki, skąd pochodzą. I tak mamy takie odmiany. Siła wzrostu. W różnym czasie kiełkowały. Jest jeszcze rarytas bezpestkowy Seed 0. 8 maja wysiany. Wykiełkował kilka dni temu. Producer. Yummy również. 13 był siany maja. Tu są sadzonki z Litwy, ze sklepu internetowego o nazwie Arbuzus eklos F1. Wszystkie poza jednym lub 2. Też w różnym czasie kiełkowały. Sensei, Danubiana, Beduin, Mirsini. Sensei, tak, co tu jest jeszcze? Daytona, 1 sztuka. Sentinel, Honey, Lusitana, Early Monbeam, czyli wczesny promień księżyca. Sunsweet, Kratos i Danubiana wyróżniają się wyglądem. Mają kolor skóry jak Charleston Grey, ale beczułkowaty kształt.
Jeszcze Monen Stars, ono czerwonym miąższu red. Mamy tu przepięknie liście już nabawiły się żółtych kropek, plamek. To nie jest choroba, ale tu mam wszystkie Monen Starsy, więc i z Litwy też się tu znalazł. Z takiej większej ilości od sprzedawców tu mam ze sklepu internetowego Croatian Seeds Store Otome o niewielkich rozmiarach. Lemon drop, przepyszny, żółta skóra, okrągły, żółty miąższ, bardzo pęka, bardzo wczesny, rewelka. Zielona torpeda, green, ikar, przepyszny. Lelenau Sweet Glow, pierwszy raz będę miała. White Tiger, również pierwszy raz. Biały tygrys. Yellow Wonder, tylko. Aha, są dwie sadzonki, ok. White Tiger, Lemon Drop, Otome, Ikar, Golden Baby, złote dziecko. Plus jeszcze gdzieś tam inne odmiany. Na tej palecie znajdują się od sprzedawcy z Chorwacji, ale ze sklepu Exotic Seeds Store. I mam tu dwie czy trzy odmiany, zaraz zobaczymy. Virkante w nazwie miał, czyli arbuz wielkością pasujący do form, by uzyskać kwadratową postać owocu. Oraz Gele Banan, żółty miąższ, owalny, pasiasty, o niewielkich będzie rozmiarach arbuzik. Sklep Exotic Seeds Store. To jest troszeczkę droższy, że tak powiem, interes. A te liście to przez słoneczko i wodę. Prawdopodobnie było swego czasu podlewane. Zdarzyło się w wielkim słońcu. I taki efekt. W tym miejscu z estońskiego sklepu internetowego o nazwie Seemne Maa Ilme. Niesamowity wybór w oryginalnych opakowaniach nasion. Tu mamy wieryskowej mied, Prima Gold, no Prima Orange zdaje się, że nie wykiełkował, nie mam, bo troszkę nasion nie skiełkowało z różnych miejsc. Pata Negra. Te doniczki, powtarzam, to porażka, pleśnią podchodzą. One mogą być dobre do ogórka czy tam kwiatków, ale nie do arbuzów, które wiele tygodni czekają na wysadzenie. Emelia, Laplandia, białe rozy i gdzieś prawdopodobnie jeszcze coś się znajdzie z tego sklepu. A tu mamy z Francji, ze sklepu internetowego Engraine Toy. Napisałam nie do jedzenia ten arbuz. On jest do jedzenia, tylko nie pamiętam szczegółów. Albo po przetworzeniu, albo w postaci w którejś fazie wzrostu. Tego nie pamiętam. Ale zobaczymy. Tender Sweet Orange. No i te niefortunne doniczki. To był test. Tak. Tu mamy z Holandii Vrekenszaden. Bardzo późno wykiełkowały. To znaczy różnie kiełkowały. To na przykład kilka dni temu, a ta sama odmiana. Stąd miałam tylko jednego, zdaje się, arbuza odmianę z tego sklepu. Vrekenszaden. Tam jest w ogóle mega bogaty wybór, słuchajcie Państwo, wszelkich nasion, warzyw, kwiatów. Szok, po prostu szok. Cudów, rarytasów wręcz. Tu mam ze sklepu na eBay o nazwie Violet Viol. Sprzedawca z Niemiec. Ma rarytasy, fantastyczne odmiany. Na razie przygotowałam żarok odmianę, ale jest ich jeszcze troszeczkę więcej. Tam w tym gąszczu. Tu mamy sadzoneczki ze sklepu Noki Seeds albo Noki Home. To są rarytasy z rynku indyjskiego, słuchajcie. Fantastyczne już miałam w zeszłym roku i 2 lata temu stamtąd. Nadałam tamtym własną nazwę, ale już wiem jak się nazywają.
tu mamy w oryginalnej pisowni Dua Hau Ruot Wang, tajski, żółty miąższ, prawie bezpestkowy. To mamy tylko, a nie, są 3. Też ma ten sprzedawca różne rarytasy w niewielkiej ilości, ale trzeba go śledzić na eBay. I tu Dua Hau to o czerwonym miąższu. To mam tylko jedną, jedyną sadzonkę. Ale tu na przykład z mojego już zbioru. Ja nazwałam tą swego czasu odmianę Korea Oriental na podstawie tytułu aukcji. Potem doszłam do oryginalnej pisowni, a co za tym idzie, ta oryginalna pisownia powiedziała mi, że po angielsku jest to Gold in Gold odmiana. I ja zebrałam nasionka, wysiałam ponownie, były owoce w zeszłym roku i tak dalej, i tak dalej. Więc rarytas oraz jeszcze jeden był, którego nazwałam Radies. On też miał inną pisownię oryginalną. Ja już nie szukałam, co tam dalej. Nie mam czasu na to. Tu mam ze zbioru 2022 roku, wysiany z tych nasion, bo on nie powiela cech, musicie wiedzieć Państwo. A tu mam jedną, jedyną sadzonkę, malutką, jeszcze z nasionka od sprzedawcy. Będę mogła porównać. I tu też jest jeszcze z mojego zbioru. Także Noki Seeds, Noki Home, warto zapamiętać sprzedawcę na eBay lub w internecie. Pozostałe sadzonki to są właśnie też z moich zbiorów od pasjonata pewnego, który też ma cuda różne. Z Serbii, z pamiętnej, bardzo kosztownej przesyłki. Tu są Karoliny Cross, różne. Tu natomiast odmiany ze sklepów internetowych, które w tym roku odkryłam. Są filmy, ale nie pamiętam, czy z Estonii, czy Violet Viol, oraz z zakupów sprzed kilku lat, 3, 4. Takie różne. Krymski, hersoński, Georgia Rattlesnake, Alibaba, Sum, to z miksów różnych. Wiecie, japoński, biały, z Kauflandu, fantastyczny, jasna skóra, surprise, taki cuda. Yellow nakrapiane, fajny arbuz. Zobaczymy, kolego Marko, czy fajny będzie. No w ogóle, oby tylko udało się doprowadzić do fazy zbiorczej. Araszan z mojego arbuza, który był syjamski, zrośnięty ze sobą z mniejszej części tym razem. Tu Moment Stars, 2 księżyce. Marko, ale nie ma kropek. Zobacz, co tu się zadziało. A tu natomiast jest kropeczka, więc nie powiela cech na pewno Moment Stars. Oranżowy i korol to jest ok, to też, czyli Moment Starsy. Taki miszmasz, run z kilku lat z wysiewu. Kaho, fantastyczny. No to natomiast nasze polskie, już mówiłam, nie wiem, czy te filmy wrzucałam, Rosario, czytajcie Państwo tytuł. To jest Charleston Grey pod numerem 78. 76 to Klondike, jedyny taki. Asahi Orangelo. Crimson Sweet, jedyny. Moro. Tak to było. Kongo z Serbii, ale łepek mu odpadł. Nie będę miała z oryginalnego. To z mojego wysiewu Crimson Sweet. Przepraszam, Crimson White. To jest wspaniały arbuz. Wilson z mojego zbioru. Czy powieli cechy? To jest bardzo ciekawe. Kongo z mojego zbioru. Późno kiełkował. Crimson White. Stare nasiona oryginalne. O! To jest jeszcze i wykiełkowały z 2021 od sprzedawcy węgierskiego. On też ma cuda, rarytasy, ale już troszeczkę do zdobycia. Valerycade. Zdaje się, że tak się pisze przez V. Są filmy, też zapraszam. Wilson z mojego zbioru. Złotowolicy z 2021 do nauki szczepienia.
te miksy takie Gold in Gold. Też dopiero kiełkują niektóre. A tu podmoskiewny Charleston. No i tu będą jakieś niespodzianki, bo plamy ma od Moment Starsa. No szok, co tu się zadzieje.